nadszedł ten dzień. Hejka, witajcie na moim kanale. Widzowie, BMW G21. Samochód sportowy, dla innych dziadkowóz. Mi sprawuje się nieźle, także postanowiłem, że nagram odcinek. Nagram odcinek o tym samochodzie, o takiej fajnej trójce, wersja odmłodzona, taka młodzieżowa. Jeśli jesteście ciekawi opinii na temat tego samochodu, zostańcie ze mną. Zrobię taką, mówię, opinię po roku użytkowania. Użytkuję ten samochód rok czasu. Zrobiłem tym samochodem ponad 20 000. Czy jestem zadowolony, czy nie? Co mnie wkurza, co na plus, co na minus. Zobaczycie wszystko w tym odcinku. Zapraszam serdecznie. Przed Wami BMW G21. Na sam początek trójka. Bardzo inna niż wszystkie trójki, bardziej sportowa, agresywna. To jest chyba jeszcze przed liftem, bo już ta liftowa chyba mają te inne lampy, nie wiem, nie znam się. Słuchajcie, tak wygląda trójka kupiona w salonie BMW, tutaj w niemieckim. Samochód kupiłem jak miał samochód 94 000, aktualnie na liczniku jest ponad 103 albo 4 000. Samochodem jeżdżę już od roku czasu. Od roku czasu mam przyjemność z tym samochodem współpracować. Ja jestem do niego bardzo przywiązany z tego względu, że to jest mój pierwszy taki samochód, który kupiłem za pieniądze, za gotówkę. Jakby ktoś był ciekawy, samochód kosztował dokładnie 109 000 zł. Ja kupiłem, jak mówię, na niemieckim rynku, także zapłaciłem za samochód 24,5 tysiąca z roczną gwarancją, więc samochód sprawdzony, z przeglądem, z gwarancją. Jak mówiłem, gwarancja już mi się skończyła, ponieważ gwarancja była na rok czasu lub na pierwsze 6000 km, ale ta gwarancja 6000 km obowiązywała tylko na silnik i skrzynię. Jak jest z innymi rzeczami, nie wiem, choć już jest kilka wad, które mi tutaj wyszły w tym samochodzie, więc nie jest to tak, że są to same plusy. Samochód ma również swoje minusy, ale słuchajcie, ten dziób jest piękny. Nie wiem jak Wam, czy się podoba, czy nie. Mi się podoba bardzo. Przód i dupcia. Dupcia jest po prostu przepiękna. Linia, nie wiem, innym się podoba, innym się nie podoba. Ja uważam, że samochód ma coś w sobie. Felgi brzydkie, dziadkowe, ale słuchajcie, ten samochód ma mi służyć tutaj do pracy. Tym samochodem mam podróżować. Ten samochód ma mało palić, więc na razie felgi zostają. Felgi są to oryginalne BMW, są to koła 17. Brzydkie, nie wiem, mi się jako tako nie podobają, ale są. Na razie nie zmieniam, zostają. Jak mówiłem, są to felgi oryginalne, więc ja lubię, jak samochód jest w oryginale. Kwestia po prostu indywidualna. Tak się to prezentuje. Z tyłu już Wam pokazywałem. Lampy piękne, LEDowe, bardzo mi się podobają, zwłaszcza wieczorem. Wieczorem jest to po prostu magia dla oczu. Bardzo ładnie to wygląda. Można to sobie podjaśnić, ściemnić. Linię, jak dla mnie, ma bardzo ładną, agresywną, taką, wiecie, młodzieżową, mimo że już młody nie jestem. Słuchajcie, jak już mówiłem, jest to trójeczka, jest to wersja indywidual, skonfigurowana, wiadomo, pod potrzeby poprzedniego właściciela. Ja jestem, powiedzmy, drugim właścicielem tego samochodu. Samochód był, z tego co wiem, był w leasingu. Przez 5 lat użytkowała go firma tutaj niemiecka. Ja mówię, użytkuję ten samochód od roku czasu, więc tak jak mówiłem na samym początku, chciałem się podzielić z Wami tym, nie pochwalić absolutnie, chciałem się z Wami podzielić swoją opinią na ten temat. Co tu dużo gadać, zabieramy się do oględzin takich, wiecie, może nie będę takich danych dawał, ile tych, które po prostu nie jestem pewien. Samochód to jest
dwulitrowy diesel, 190 koni, jest to miękka hybryda, bardzo oszczędny. 190 koni jest w silniku diesla, 10 koni jest w silniku w tym elektrycznym, czyli w tej miękkiej hybrydzie, razem 200 koni. Jak coś źle mówię, poprawcie mnie, dla mnie ten samochód ma 200 koni, ja uważam, że ten samochód ma 200 koni. Inni uważają, że samochód ma 190 koni, każdy uważa jak uważa. Słuchajcie, światła, LEDy, wiadomo, nie są to żadne lasery, to są zwykłe, najzwyklejsze LEDy, bardzo fajnie świecą w nocy. Ja uważam, że wyglądają pięknie, naprawdę wyglądają pięknie, zwłaszcza w nocy. Robi to robotę i naprawdę dają bardzo dużo światła, bo nigdy nie miałem samochodu z LEDami, także to jest mój pierwszy samochód z LEDami. Bardzo fajnie świecą, uważam, że robią robotę. Nie wiedziałem, myślałem, że ksenony są lepsze, jednak jeżdżę samochodem z ksenonami małżonki. Uważam, że LEDy są w tym przypadku 100 razy lepsze, fajniejsze, no i ładniej to wygląda. Słuchajcie, migacze, jak widzicie, migacze są z tej strony, w innych chyba modelach są już, tutaj widziałem w takich jakby łezkach, albo tutaj u góry, nie jestem pewien, ale tak to wygląda. Tak to wygląda. Uważam, że są fajne, fajnie są schowane. Tak wyglądają światełka oczywiście z tyłu, również to są LEDy, słuchajcie. Migacze tutaj, jak widać, są na dole w takim pasku. Nie wiem, czy Wam się podoba. Mi się podoba, uważam, że bardzo wygląda to elegancko, pięknie. Nie to tak było kiedyś, żarówki, tylko już LEDy. Wszędzie mamy LEDy, więc w samochodach oczywiście również są już LEDy. Tutaj oczywiście mamy również migacze w lusterkach. Lusterka, wiadomo, jak przystało na każdy nowy samochód, są to już lusterka składane i wygląda to bardzo, wiecie, elegancko. Teraz czas na, słuchajcie, silnik już otwieram, już Wam pokazuję, jak w każdym samochodzie. Sorry, tutaj mój sprzęt, jak w każdym samochodzie, tylko że BMW jest troszkę inaczej. W BMW mamy tak, że trzeba 2 razy pociągnąć. Trzeba 2 razy pociągnąć. Tak, 2 razy. W każdym samochodzie jest inaczej. Oczywiście maska, jak przystało na samochód wyższej półki, powinna być na, oczywiście na podnośnikach, czy jak to się mówi. Silnik, słuchajcie, silnik to jest, jak mówiłem, 2-litrowy diesel. Niewiele tutaj Wam mogę pokazać. 2-litrowy diesel, dobra jednostka, bardzo taka agresywna, słuchajcie. Oprócz tej jednostki mamy jeszcze dodatkowo akumulator tutaj. To nie jest akumulator do samochodu jak każdym innym, to jest akumulator do tej miękkiej hybrydy, do zasilania tego silnika, słuchajcie, elektrycznego. W środku, jak to w środku bywa, wiadomo, tak jak każdy samochód ma pojemniki na przeróżne płyny. Jedyny minus, jaki tutaj jest, taki, że nie można sprawdzić sobie oleju. Nie można sprawdzić oleju jak w każdym normalnym samochodzie. Ja do tego przywykłem, że zawsze człowiek miał, wiecie, zawsze człowiek miał ten bagnet, sprawdzał sobie, no tutaj jest elektronicznie to zrobione, nie da się sprawdzić, no jak nie ma, no to nie ma. Nic więcej tutaj Wam nie pokażę, ponieważ tutaj myślę, że sam ja jako już mechanik pojazdów samochodowych po prostu tutaj nic w tym samochodzie nie zrobię. Co jest, mi się podoba i jest to odczuwalne wygłuszenie. Słuchajcie, tam są paski wszelakie, te klinowe i tak dalej. Mamy tutaj takie wygłuszenie. Jest ten samochód naprawdę cichutki, jak się go zamknie. Także wielki plus dla BMW. Może to niektórych wkurza, na pewno wkurza to mechaników, ale jest naprawdę cicho. Jest cicho i jest to bardzo odczuwalne. Tamte kable fioletowe, które widać, to są chyba właśnie do tej miękkiej hybrydy. Jakbyśmy chcieli podpiąć inny samochód, to tutaj mamy taki plusik
bo jak wiecie w BMW akumulator jest z tyłu, jak w każdym BMW i chyba Audi. Nie wiem, nie jestem pewien, ale w tym BMW tak jest. Także jeszcze raz szybko popatrzmy na środeczek. Jak już mówiłem, niewiele tutaj można zrobić. Na pewno nie ja. Ja już tutaj palca nie wetknę. Co jeszcze takie ciekawe? Tutaj mamy tę żaluzyjkę otwieraną. Żaluzja się otwiera. Otwiera się wtedy, kiedy jest chyba wypalanie tego DPF-u, czy jak to się mówi, wiadomo o co chodzi, lub jak samochód no po prostu ma wysoką temperaturę, otwiera się to i idzie dodatkowe chłodzenie. Jest to też taki wielki plus, że samochód się bardzo szybko nagrzewa. Ja to tak odczuwam, może tak wcale nie jest, ale wydaje mi się, że samochód bardzo szybko się nagrzewa, zwłaszcza jak jest zimno, chwila, moment i mamy już w środku temperaturę, także wydaje mi się, że też dzięki temu, że tutaj są te żaluzy po prostu zasłaniane. Tak, więcej już Wam tutaj naprawdę nie powiem. Zamykamy maskę, bo co innego możemy powiedzieć więcej. Słuchajcie, z zewnątrz mamy samochód omówiony. Jak mówiłem, jest to naprawdę fajny zewnętrzny design, bardzo taki, wiecie, męski. Widać, że samochód ma po prostu pazur, więc myślę, że teraz przejdziemy do środka, pokażę Wam, jak wygląda w środku, omówię to, co po prostu potrafię, to, co wiem, nie będę Was tutaj wprowadzał, wiecie, w jakieś błędy, nie będę mówił o farmazonach, których po prostu nie wiem, pokazuję Wam teraz środeczek. Zapomniałem Wam powiedzieć, że klamki tutaj są podświetlane. Może jak będzie trochę ciemniej, bo wydaje mi się, że ten odcinek będzie dosyć długi, to Wam pokażę, że tutaj no, po prostu klamki są podświetlane. A teraz wchodzimy do środeczka. Środeczek. Słuchajcie, środeczek bardzo, bardzo świeży. Uważam, że jest bardzo, bardzo fajnie. Słuchajcie, skóreczka, nie wiem, czy to jest prawdziwa skóra, wydaje mi się, że chyba tak, a może jakaś taka półskóra, nie wiem. Słuchajcie, w środeczku samochód ze skrzynią automatyczną, dosyć dobrze wyposażony. Nie wiem, czy mówię dobrze, ale jak na moje warunki i potrzeby uważam, że ten samochód z porównaniem z tym, co miałem wcześniej, no jest dobrze wyposażony. Siedzenia, jak widzicie, są półsportowe albo sportowe, na pewno są w półskórze. Bardzo fajnie trzymają, jest to fajna skórka. Słuchajcie, siedzenia, no już trochę widać tutaj jest brudne z tego względu, że no po prostu byłem na urlopie, wiadomo, zawsze te elementy się brudzą. Siedzenie pasażera, wiadomo, zawsze tam siedzi małżoneczka. Są to oczywiście fotele podgrzewane. Fotele są podgrzewane. Jak wiadomo, jest to 3 poziomy podgrzewania, ale to powiem dalej. Fotele regulowane. Jak wiecie, nie są to fotele z pamięcią i nie są to fotele elektryczne. Elektryczne mają tutaj tylko regulowane bodajże te boczki, no i tutaj na plecy, także jest to no taki, powiem, wersja bieda, jak to moja żona powiedziała, i tutaj wiadomo na nogi, żeby było wygodniej. Także tak wygląda przód, tak wygląda tył. Jak zdążyliście zauważyć, pod spodem są podświetlane, jak i z przodu, tak i oczywiście z tyłu. Z przodu, z tyłu jest podświetlane. Z tyłu mamy dodatkowo panel. Mamy panel, który no po prostu mogą tutaj sobie pasażerowie mogą sobie sterować ciepłym, zimnym. Z tyłu kanapa, jak to kanapa, również półskóra. Z tyłu u mnie mało kto siedzi, także są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Jak widzicie, z tyłu wiadomo, jak i z przodu, wszystko bardzo podobne. Duże, fajne kieszenie na napoje, szyby wiadomo w prądzie, jedna, druga, także wiele tutaj z tyłu nie ma co opowiadać, po prostu siadać i jechać i korzystać. Co jeszcze ciekawe, zapomniałem, USB-C. W tym samochodzie jest z tyłu
do ładowania telefonów, są porty na USB-C, bardzo fajnie, BMW klasa. Bagażnik, słuchajcie, bagażnik jak wiadomo sterowany przyciskiem, otwieramy, elektryczny, czy jak zwał, tak zwał. Pojemność, nie wiem, nie mam pojęcia, ale słuchajcie, ja byłem tym samochodem na wakacjach. Z tyłu miałem wielgachną klatkę, do tego zmieściliśmy się na 3-tygodniowy urlop, ja, małżonka, pies i do tego duża hulajnoga, także uważam, że bagażnik naprawdę jest duży. Bagażnik jest duży, mamy tutaj, to są dla mojego psa oczywiście do klatki specjalne sznurki. Słuchajcie, tutaj mamy miejsce na roletę i tutaj na tą drugą siatkę bagażnikową. Możemy tu ładnie tutaj włożyć. Ja wiadomo włożę sobie jeszcze oprócz tego płyny, także taka jest podłoga. Z drugiej strony również nie mamy koła zapasowego, mamy tylko taki zestaw do, wiecie, taka pianka, ale bagażnik jest duży. Z tyłu mamy wejście na 12V, ale jeszcze jest 12V z tyłu, światełko LED, jedno, z drugiej strony drugie, no i mamy jeszcze tutaj bardzo podświetlaną jeszcze tą klapę. Daje to dużo, naprawdę bardzo dużo daje to światła, jak jest ciemno. Wiadomo, zasłonka, jak to? Zasłonka składa się ją chyba w ten sposób lub pociąga się do siebie. Ja w sumie mam złożoną. Tutaj mamy tą drugą siatkę, którą mocuje się tam u góry. Nie będę tego pokazywał, każdy wie jak to jest. Wiadomo, na bagaże siedzenia są składane są do płaskości, także pokażę Wam jak to wygląda. Wygląda tak, naprawdę bardzo dużo miejsca, bo ja te siedzenia składam jak jedziemy na urlop, także ja siedzenia składam i mamy wtedy bardzo fajną powierzchnię. Możemy przewieźć, słuchajcie, coś długiego, to również można, jak mówiłem, wyciągnąć. Jest to możliwe, także robi się nam wtedy naprawdę fajna, płaska podłoga. Zamykamy. Tyle o bagażniku, bo co w bagażniku wozi się oczywiście tylko jakieś graty, zakupy i inne rzeczy. Najważniejszy jest przód, bo tam jest całe serce. Słuchajcie, wchodzimy do środeczka, trochę o środeczku. Jak się siedzi, czy jest wygodny. Słuchajcie, ja jeździłem wcześniej Citroenem C5 X7, bardzo wygodnym samochodem, którym zrobiłem ponad 100 000, więc przesiadając się, słuchajcie, z takiego Citroena do BM-ki to była, wiecie, wielka zmiana dla mnie. Co innego jak się człowiek przesiada z takiego nowego samochodu do innego nowego, to ma jakieś tam inne porównanie. Ja się przesiadłem ze starego samochodu, przesiadłem się do samochodu tego typu więc dla mnie to była ogromna przepaść. Dobra, ale to nie o tamtym samochodzie. A więc słuchajcie, niestety nie wiem jak zrobić, żeby to nie migało. Na razie po prostu to wyłączę, żeby Was nie rozpraszało. Słuchajcie, samochód jest to z automatyczną skrzynią biegów, automat chyba 8-biegowy, nie jestem pewnym. Słuchajcie, zamiast oczywiście standardowego kluczyka mamy kluczyk taki, nie musimy go nigdzie wkładać, wystarczy, że mamy go blisko przy sobie. Tak się wygląda, tak się prezentuje deska rozdzielcza. Nie jest to żaden virtual cockpit, jest to zwykły kokpit, także tak to się prezentuje. Słuchajcie, czy ładnie, czy nieładnie, no jak widzicie jest już jedna wada. Jest jedna wada, która mi po prostu dokucza. Wskazówki tutaj przestały się podświetlać. Jak widać powinny się te wskazówki podświetlać, nie podświetla się. Jest to denerwujące, ale no uważam, że nic nie będę robił z tego względu, że po prostu wiecie, takie zegary pewnie kosztują kilka tysięcy, a jak się robi już ciemno, to te wskazówki świecą się na czerwono i na czerwono to ładnie działa, jak i również tutaj wszystko
świecił się na czerwono. Może uda mi się nagrać. Tak to wygląda na chwilę obecną. Słuchajcie, jeszcze z plusów taki plus, że samochód jest naprawdę bardzo oszczędny. Jest to bardzo oszczędna jednostka. Około spalanie wychodzi mi 4,7 litra. W trasie zbiornik jest 50, chyba 9 albo 6 litrowy, chyba 6. 56 litrowy starcza na 1100 km, jeśli jesteście w trasie. W mieście pali mi około 6,3, 6,2, 6,4. Także powiedzmy 6,5 litra pali mi w mieście, więc czy oszczędnie, czy nie? Uważam, że tak, ponieważ mój poprzedni samochód Citroen palił mi 7,4 w trasie, a w mieście 8,4 również diesel. Z takich plusów, no wiecie, ten samochód prowadzi się naprawdę fantastycznie. Niektórzy mówią, że prowadzi się jak taczka. Ja uważam, że prowadzi się naprawdę fajnie. Jest to samochód taki, mówię, młodzieżowy, designerski, bardzo wiecie, z takim charakterkiem, ale ma swoje minusy. Także przestało mi pokazywać z przodu mapkę i przestało mi również pokazywać aktualne spalanie na tym tutaj dużym wyświetlaczu. To też mi przestało pokazywać. Musiałem jechać z tym do salonu. Pojechałem z tym do salonu. Oczywiście koszt około 120 euro za zresetowanie i przywrócenie jakby tych ustawień fabrycznych, zegarów i tak dalej. Także to był taki jeden minus. Drugi minus, no to już jak mówiłem, te wskazówki. Trzeci minus, który jest w tym samochodzie, poczekajcie, wyłączę to, bo to może być bardzo denerwujące. Trzeci minus, jaki w tym samochodzie jest, że są trzeszczenia. Trzeszczenia są najprawdopodobniej, bo już widziałem na forum BMW, z tej kratki rezonansuje gdzieś to. I gdzieś po prostu jak się jedzie, to jest takie denerwujące pykanie. Może wam znajdę, to wam wkleję, a jak nie, to wam spróbuję to nagrać. Jest takie po prostu no bardzo, bardzo denerwujące pykanie z tej strony. Drugi problem, wydaje mi się, że lusterka lekko pykają. Jak się jedzie, to słuchajcie, takie. Wydaje mi się, że to jest w lusterkach lub gdzieś, wiecie, gdzieś w szybie, ale z tego co chłopacy widziałem tam na BMW pisali, podobno tam pod spodem powinna być gaśnica i gdzieś tam pod spodem po prostu to pyka. Także to są takie dwie denerwujące rzeczy. No i trzecia rzecz, która jest bardzo denerwująca, to jest tankowanie tego samochodu. Tak. I to nie z tego względu tankowanie tego samochodu, że trzeba płacić za paliwo, ale z tego względu, widzowie, że ten samochód ma okropny wlew. Nie z tego względu, że tutaj jest ten wlew, bo wlew jest jak wlew, ale odkręcając to, wkładając pistolet, po prostu za każdym razem odbija. Ten pistolet odbija, wyczuwa jakby było już pełno, mimo że macie pusto, czy że nie macie w ogóle paliwa. Także to jest bardzo wkurzające. Nie możecie normalnie zatankować, trzeba go wyciągać, wkładać, wyciągać, wkładać, ale czytałem już na forum, że ludzie mają taki problem również w tym samochodzie, także to jest taki minus. Jest to bardzo denerwujące, bo mówię, człowiek chciałby szybko zatankować, a ten pistolet po prostu odbija. Tutaj jeszcze, jak już jestem przy wlewie, oczywiście macie AdBlue, gdzie możecie zatankować sobie. Ja tankowałem raz po 20 tysiącach kilometrów. Wyszło mi około chyba 7 litrów, że mi wzięło tego. Zbiornik jest chyba 15-litrowy AdBlue. Tak, taki minus, kolejny minus. Wydaje mi się, że samochód ma bardzo słaby lakier. Bardzo słaby, delikatny lakier lub tam, wiecie, powłoka. Tak jakby malowali ten samochód i by oszczędzaliby na tym lakierze. Każdą ryskę po prostu widać, już nie mówiąc o tym, że po prostu samochód został porysowany przez jakiegoś niedobrego sąsiada, ale no samochód, wiecie, myjąc, ja myję samochód ręcznie, nie myję na żadnych myjkach. Słuchajcie, tutaj chciałem, nie wiem czy będzie widać, może będzie widać, może nie będzie widać, chyba widać, słuchajcie, widzicie tutaj, chciałem to lekko wyczyścić mokrym takim papierem, no i po prostu tu się porysowało, więc uważam, że ma naprawdę powłokę lakieru. Tutaj widać też chyba, może się uda. Tak, tutaj widzicie, również
jest taka malutka ryska, wiecie, to jest do spolerowania, ale no po prostu widać, że oszczędzali na materiale, robiąc ten samochód tam gdzieś na Bayernach, czy w Polsce, czy gdzie, właśnie a propos tych podświetlanych klamek, także tak widzicie, są podświetlane klamki, oczywiście 4. Więc to są takie minusy, które ja zdążyłem zauważyć. Są to minusy, czy wykluczające kupno tego samochodu, czy nie, nie wiem, ale no naprawdę jest to bardzo denerwujące, zwłaszcza te, wiecie, trzeszczenia. Słuchajcie, no to może dlaczego BMW? Dlaczego BMW G21? Ano z tego względu, że wiecie, chciałem mieć samochód sportowy, który miał ładnie wyglądać, no i oczywiście wygląda ładnie. Miałem jeszcze rozważania nad kupnem samochodu Volvo V90, chyba takie duże, lub Audi A4, ale wiecie, gdzieś ten samochód jednak skradł moje serce, ten wygląd, ten przód skradł moje serce, no i zostało po prostu BMW. Kupiłem ten samochód, jak mówiłem, rok temu, więc wydaje mi się, że najbardziej ten wygląd, bo wygląda no naprawdę agresywnie, a wiadomo, jeszcze w MC wygląda 100 razy lepiej, więc z tego względu kupiłem BM-kę. Oczywiście dlatego, że mieszkam tutaj w Niemczech, no i jak nie wiem, czy mówiłem, poprzednim samochodem nie mogli sobie mechanicy dawać rady, który miałem, a miałem tego Citroena, więc postanowiłem, że kupię samochód niemiecki, więc ten samochód powinni umieć naprawić, więc dlatego padło na ten samochód. No i oczywiście chciałem, żeby był w miarę świeży, więc jak mówiłem, albo nie mówiłem, 2020 rok jest tego samochodu, ja jestem tak jakby pierwszym właścicielem, no ale bo tutaj w Niemczech trochę się inaczej to liczy, no ja jestem drugim właścicielem tego samochodu, bo pierwszym właścicielem tego samochodu była firma, bo samochód był w leasingu. Samochód po akcji chyba już tam serwisowej, bo w tym samochodzie podobno były problemy z chłodniczkami EGR-u. Nie wiem, czy w tym roku, czy nie, ale sprawdzałem, mój samochód nie ma żadnych już akcji, które trzeba zrobić. Więc dlatego, tak jak mówię, BMW z tego względu, że no widzicie, wydaje mi się, że się prezentuje dosyć fajnie. Słuchajcie, wyposażenie. Co powiem o wyposażeniu? Wyposażenie wydaje mi się, że jak dla mnie jest, no jest wyposażony dobrze. System awaryjnego hamowania, gdy będziecie za blisko jakiegoś pojazdu i tak dalej. Jeśli nie zauważycie, to nie będzie, wiecie, zderzenia. Samochód wyhamuje wam, z przodu wam się pokaże na wyświetlaczu czerwony samochodzik. Także to jest taka jedna fajniejsza funkcja. Druga funkcja to jest asystent, oczywiście, ochrony pieszych. Jest to asystent, gdzie wykryje, powiedzmy, przebiegającego pana, który sobie biegnie między samochodem, więc samochód wam również wykryje, również wam zahamuje. Kolejna funkcja, w jakim tym samochodzie jest to funkcja trzymania oczywiście na autostradzie. Wiecie, jakbyście zjechali gdzieś w lewo, w prawo, to ten samochód wam po prostu odbije z powrotem na pas. Bardzo przydatne, mi już to się sprawdziło niejednokrotnie. Uważam, że to jest, wiecie, no jest to potrzebne, zwłaszcza jak ktoś jeździ dużo na autostradzie w mieście. No, w mieście, jak to w mieście, jest to bardziej denerwujące niż przydatne. Oczywiście w lusterkach asystent martwego pola, także możecie sobie również to wszystko ustawić, ale mówię, nie będę wam pokazywał z tego względu, że miga mi ten wyświetlacz, nie wiem czemu, wydaje mi się, że jakieś tam klatkowanie w hercach i tak dalej. Może kiedyś zrobię osobny o tym odcinek, także również jest taka opcja. Co więcej trzeba? Wydaje mi się, że więcej nie trzeba, wiecie, im więcej tej elektroniki jest napchane, tym mówicie, samochód jak coś się stanie, no to po prostu wiadomo, liczy co się z kosztami, więc to takie funkcje, które są potrzebne, no i które ten samochód ma. Chyba powiedziałem wam o wszystkim, czy nie o wszystkim. Wiadomo, podgrzewanie szyb,
Podgrzewanie kierownicy ten samochód nie ma, ale klimatyzacja dwustrefowa, wiecie, takie standardowe wszystkie rzeczy, które ma każdy jeden samochód. Więcej tutaj nie ma co o tym samochodzie dyskutować. Samochód sprawny, po roku czasu, jak mówiłem, popsuły. Tak jak widzieliście te wskazówki, no i musiałem pojechać do tego salonu, żeby mi zrobili po prostu ten reset, ponieważ nie miałem tam na tym head-upie, mapy i nie pokazywało mi tego spalania. Słuchajcie, nie wiem, sami ocencie, czy warto, czy nie warto. Aktualnie samochód, jak z tego co patrzyłem, no to jest warty tam 25 tysięcy około euro. Czy dużo, czy nie dużo. Uważam, że to jest kupę siana. Wiecie, kupę siana to jest połowa, powiedzmy, mieszkania. Chociaż teraz może nie, teraz może już 1/3 mieszkania. Bardzo co mi się podoba, że są przyciemnione jeszcze szyby. Szyby są przyciemnione fabrycznie. Jest to kolejny samochód, który kupuję i ma przyciemnione szyby, także nie jest to żadna folia naklejana. Jest to zrobione zgodnie, słuchajcie, z techniką BMW i tak dalej. Jest to wszystko tak, jak powinno być. No i już nie wspomnę o tym porysowaniu tutaj, co mi zrobił zły sąsiad. Słuchajcie, lusterka oczywiście też, jak mówiłem, no podgrzewane, trójkącik, jak tutaj widzicie, to jest ten od asystenta martwego pola. Co jeszcze Wam mogę dalej dodać? Nie wiem, co mogę Wam dodać. Myślę, że przejedziemy się tym samochodem. Pokażę Wam, jak ten samochód jedzie. Zrobię taki mały sobie nim trip razem z Wami. A teraz Wam pokażę, jak on wygląda. Tak wiecie, jak się nim jedzie i tak dalej. Ocencie sami. Postawię Was tutaj na kamerze. W ogóle jestem w takim cudownym, cichym miejscu, ale nie mogłem nigdzie znaleźć fajnego miejsca, żeby Wam coś nagrać, więc wybrałem tutaj, jest w miarę spokojnie, mimo że wiatraki tam hałacują. Słuchajcie, tak ten samochód chodzi, no po prostu na postoju. Nie mogę mieć długo włączonego silnika, bo jak wiecie, jest to zabronione, ale tak to wygląda i tak po prostu ten samochód pracuje na postoju. Światełka, jak mówiłem, są są eleganckie. Słuchajcie, ten samochodzik cicho pracuje, równo pracuje. Gorzej jakby się schrzani, no i po prostu tak nie będzie pracował. Także zabieram Was ze sobą jeszcze raz. Jak mówiłem, LED wszędzie są, więc chodźcie, idziemy dalej. Przełączyłem specjalnie dla Was na język niemiecki. Chciałem Wam pokazać, jak to funkcjonuje. Powiedzmy, włączymy sobie głosowo, sterowane głosowo, włączymy sobie tutaj, żeby mi włączył ogrzewanie tyłka, tak zwane, więc poczekajcie. Sitzheizung an. Ich stelle die Sitzheizung am Fahrersitz auf Stufe 3. Także jak widzicie, funkcjonuje to, ale funkcjonuje to tylko, słuchajcie, teraz mi nie klatkuje. Funkcjonuje to tylko w języku niemieckim. Jeśli przyłączę tutaj na język polski, po prostu tej funkcji nie będzie. Słuchajcie, jeszcze raz robimy. Sitzheizung aus. Die Sitzheizung am Fahrersitz ist aus. Więc jak widzicie, w języku niemieckim to działa, w języku polskim tego po prostu nie ma. Nie ma i nie będzie. Dyskryminacja. Proszę trzymać.
nawet się nie da nic powiedzieć. Ja już z tego wszystkiego po niemiecku powiedziałem, ale po prostu jest niedostępna ta funkcja głosowa. Szkoda, ale co zrobić? Słuchajcie, dyskryminacja, jeszcze raz dyskryminacja. To tak samo jak będąc w Chorwacji, opuszczając wyspę Krky, we wszystkich językach było napisane, a po polsku po prostu nie ma, gdzie w tym roku Polaków było w Chorwacji 1 000 000. Słuchajcie, tak jak mówiłem, z przodu jest na head-upie mapka, która działa. Jak jedziecie na autostradzie, jest po prostu większa, fajnie wszystko widać, więc możecie sobie to ustawić. Oczywiście wszystko w tym monitorku. Tutaj macie wyświetlacz. Tam gdzie widzicie akumulator niebieski, jest to tak zwane ładowanie tego akumulatora od miękkiej hybrydy. Gdy spuszczacie nogę z gazu, to Wam się po prostu ładuje ten akumulator. Również to możecie sprawdzić tutaj na tym wyświetlaczu. Przepływ energii i tutaj, jak możecie zauważyć, macie akumulator, gdzie powiedzmy teraz się ładuje, spuszczając nogę z gazu, ten akumulator się Wam ładuje. Przyspieszając, jak widzicie, wspomaga mnie teraz miękka hybryda. Tutaj z przodu też możecie zauważyć, że teraz ładuje się akumulator, dodając gazu już się przestaje ładować, także działa to naprawdę bardzo fajnie. Także słuchajcie, widać teraz, może jeszcze raz widać, jest to teraz ładowanie, dodając gazu. Teraz wspomaga mnie miękka hybryda. Ta niebieska strzałeczka to jest właśnie ten silnik elektryczny, który mnie wspomaga. Fajnie to działa, jest to naprawdę zrobione bardzo dobrze, uważam, i jest przy tym bardzo oszczędnie. Mimo że to jest 2-litrowy silnik, działa to idealnie i samochód jest bardzo oszczędny. Samochód w trasie, jak mówiłem, pali 4,7 litra, cały zbiornik starcza na 1100 km. 1100 km jest to fajny wynik. Jadąc do Chorwacji wystarczy się raz zatankować gdzieś w Austrii lub gdzieś indziej, więc tak to działa. Czekamy jeszcze, jak będzie zachód słońca. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak to się ładnie tutaj zrobi ta przemiana na czerwono i wtedy będzie ładnie widać już te piękne wskazówki. Tutaj Wam może jeszcze pokażę, bo tutaj chyba teraz bardzo ładnie widać tą mapkę, która naprawdę pokazuje każdą jedną uliczkę, więc wygląda to naprawdę bardzo fajnie. I oczywiście macie jeszcze asystenta prędkości i rozpoznawania znaków, także widać to fajnie. Jedźmy tunelem, ponieważ ja jechałem tylko nim raz, odkąd tutaj mieszkam, bo nie jest w tym kierunku, co powinien. Także macie ostrzeżenie, że jest powiedzmy 50. Gdy będziecie jechać powyżej 50, to Wam się tam świeci na czerwono lub Wam tutaj ta 50 miga. Muszę tutaj zwolnić z tego względu, że no jak wiecie, są tutaj radary. Teraz widzicie, zapaliły się światełka, wskazówki na czerwono, także na czerwono one działają. Tutaj możecie również zauważyć, że wskaźniki od paliwa również się zapaliły na czerwono, jak i również od temperatury płynu chłodniczego. Także tak to wygląda wieczorem. Uważam, że jest naprawdę bardzo fajnie, elegancko i robi to robotę, więc tak to wygląda wieczorem, ale jedziemy tunelem, który budowali bardzo długo. Włączamy sobie tempomacik jest oczywiście, słuchajcie, jest tempomacik, ustawiam sobie tutaj pięknie paluszkiem do góry tempomacik i jedziemy 52 na godzinę. Więc widzicie jeszcze tutaj, jak to wszystko ładnie wygląda, gdy samochód po prostu jest w trybie Eco, wyłącza się ten silnik, wyłącza się w ogóle silnik spalinowy. Ja to mam wyłączone, możecie to sobie zmienić. Ja jadę w trybie Sport. Nie ma tego automatycznego wyłączania silnika,
tego, wiecie, całego eko. Ja to mam wyłączone w swoim samochodzie. Zabieram Was teraz kawałek na autostradę. Chciałem Wam pokazać, jak ten samochód fajnie przyspiesza. Przyspieszenie nie wiem, jaki ten samochód ma dokładnie. No powiem Wam, ja się tym po prostu nie interesuję. Dla mnie ma być to samochód ekonomiczny. Nie ma to być żaden sportowy. Jakbym miał być sportowy, taki wiecie, bardzo sportowy, to bym wziął sobie no po prostu jakąś M-kę albo AMG. Ten samochód ma mi służyć, ma być oszczędny, ma być samochodem takim rodzinnym do podróżowania. Słuchajcie, przyłączamy sobie w sport, skrzynię dajemy w sport. Jak widzicie, tam się już zapaliło i wjeżdżamy na autostradę. Wjeżdżamy zaraz na autostradę. Pokażę Wam, czy tym samochodem można przyspieszyć, czy nie można. Ja uważam, że jest żwawy, i no ma po prostu tego kopa. Słuchajcie, teraz jeszcze Wam pokażę, jak ten działa asystent pasa ruchu. Słuchajcie, zjeżdżam na prawo i samochód mi po prostu sam skręca. Jeszcze raz Wam pokażę, jak to ładnie działa. Zjeżdżam lekko w prawo, samochód wyczuwa i skręca mi na środek pasa. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza na autostradzie. Pokażę Wam jeszcze raz. Słuchajcie, tu mam rękę, samochód zjeżdża sobie lekko w prawo i z powrotem zjeżdża mi na środek. Także tak to działa. Jeszcze raz Wam pokażę. Widzicie, samochód sam zjechał, więc jest to bardzo, bardzo przydatne. Oczywiście w lustereczku asystent, jak widzicie, martwego pola. Działa to fantastycznie. Jakbyście chcieli skręcić w tym samym czasie, co powiedzmy ten samochód jest, to po prostu ten samochód, kierownica wibruje, bo jest to kierownica, która wibruje. Jak się zjedzie również na przeciwległy pas przez migacza, również ta kierownica wibruje bardzo mocno. Można sobie również to oczywiście ustawić tutaj w tym displeju. Więc mówię, samochód jest dosyć dobrze wyposażony, ja uważam. Chyba to będzie koniec. Myślę, że to, co chciałem Wam przekazać, to przekazałem. Więcej grzechów nie pamiętam. Jak Wam się podobał taki odcinek, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, ponieważ specjalnie wziąłem dzisiaj ten wolny dzień, wziąłem kamerę, no i chciałem Wam nagrać swoją opinię. Oczywiście musiałem tych kilometrów trochę tutaj zrobić, słuchajcie. Także jak zostawicie łapkę, napiszecie jakiś komentarz, zasubskrybujecie ten kanał, będę Wam bardzo za to wdzięczny. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, może przyczyniłem się do zakupu tego samochodu, albo nawet przyczyniłem się nie do zakupu tego samochodu.